może wam po prostu od razu to pokażę, tej spódnicy właśnie. Tu w ogóle widać, to jest ta spódnica i tutaj jest, ona widać, że to jest taka, widzicie, to jest, przechodziło czarne, tak, a ona tu się już przebarwiła w ogóle, jakby, jak my od środka tą spódnicę jakby szef uchyliliśmy, to była czarna, tak. Ona tu z zewnątrz się wydaje już tutaj, tu już jakaś brązowa, tu już w ogóle jakaś wyblakła, tak, ale w środku ona tam była czarna, że to była po prostu czarna spódnica, czarna, czy bardzo ciemnogranatowa, nie jestem w stanie ocenić, ale bardzo ciemna. I tutaj właśnie, tu jest właśnie, to jest moje kolano, bo ja klękam i robię zdjęcie, a tu obok mnie właśnie to jest kalosz jakby tego mojego nieżyjącego przyjaciela właśnie i tam właśnie tą spódnicę właśnie sfotografowaliśmy i to był właśnie MMS, który właśnie 8 grudnia, tu widzicie, ja wysłałem właśnie na wskazany numer telefonu. Tamte osoby, i to był sromotny błąd, który ja popełniłem z moim przyjacielem, tamte osoby uznały, że... No właśnie nie wiem, czy wam mówić, kurczę, bo nie wiem, ile właśnie mogę mówić, a ile mogę nie mówić, ale no, że niby teoretycznie to nie jest ta spódnica, nie? Że niby teoretycznie to nie jest ta spódnica. No i wiecie, ja byłem młodszym chłopakiem, nie wiem, trochę się zestresowałem, tak, że na podstawie przeczucia jadę gdzieś z moim przyjacielem, idziemy, patrzymy, tam są jakieś kanały, tam są jakieś, zaraz wam to w ogóle pokażę, tam są jakieś podziemne tunele, podziemne takie, kurcze, że całego człowieka można w sekundę wrzucić. I zgodnie z tym przeczuciem i że jeszcze kilkadziesiąt metrów coś będzie i my tam idziemy i znajdujemy tą spódnicę, to dla mnie to się wydało tak niesamowite, tak rzadkie, że ten stres spowodował, że ja nie byłem w stanie zrobić nic więcej jakby na tamten czas, tak? To jest, tutaj widzicie dokładnie końcówka Brzeźna, to jest ulica Hallera, może wam pokażę na mapce najpierw, przepraszam. Kiedy ja tam byłem z moim przyjacielem w 2018 roku, to on się zszokował, że tam są takie włazy. Ja jeden z tych włazów podniosłem i tam jest wielka przestrzeń i była wielka głębina. Wrażenie, jakby tam było 3 metry wody, bardzo głęboko. Nie wiem, jakieś kamulca chyba tam mój kumpel wrzucił i tam było naprawdę mega głęboko, ale co najważniejsze, jeżeli byśmy sobie wyobrazili taką scenę, że mamy samochód i po prostu z tyłu przy drzwiach w tym samochodzie ktoś jest, to jesteśmy w stanie podjechać samochodem tuż jakby wprost na otwarty właz i tylko otworzyć drzwi od samochodu i pchnąć tylko, załóżmy, nie wiem, no jakiś duży worek, pchnąć i on po prostu od razu wpada w wielką dziurę i zamykamy, jedziemy. To trwa sekundę. To po prostu trwa sekundę. Ja bym musiał wam to zademonstrować. Tutaj tak jakby wam też pokazuję taką studzienkę, która jest obok tej instalacji. To kiedyś, w 2018 roku, jak ja byłem z przyjacielem, tym zmarłym, to teraz ja tam uchylam to. Tak tylko pro forma, żeby wam pokazać. Nie wiem, ile tam może być głębokości. Nie chodzi o to, że tam coś musi być w tym płytkim kanale, tylko po prostu, że to jest jakiś element tej całej instalacji. Nas interesuje jakby ten obszar właśnie samej tej instalacji i tych rur, które tam głęboko idą, nie? I tu jest ten właz właśnie cała, z kolegą są 2 takie włazy, te metalowe, widzicie? I ten jeden, ja tam zaraz właśnie, tam jest ta studzienka, jeden właz, drugi właz i one są właśnie takie mega głębokie i tam będzie słychać, właśnie tam jest przestrzeń. Jest jedna kłódka zamknięta, a tu jest druga urwana, widzicie? I tam słychać właśnie ten. Po prostu ja to specjalnie robię, żeby wam pokazać, że tam jest po prostu przestrzeń pusta, nie? Takie echo słychać. Tam było tak słychać, że tam jest po prostu pusta przestrzeń, nie?
No, teraz było słychać. Po prostu jest cała instalacja podziemna, albo może po kolei. No chodzi o to, że bardzo sromotny błąd popełniliśmy z moim przyjacielem właśnie, że od razu wtedy nie zgłosiliśmy się na policję. Powinniśmy właśnie zabezpieczyć lub po prostu wezwać radiowóz i żeby policja się tym zajęła. Choć niektórzy twierdzą, że może by nie ten radiowóz przyjechał i nie tak zabezpieczył, bo są różne teorie, jeśli chodzi o sprawę Iwony Wieczorek, ale powinno być zrobione coś więcej. Ja miałem tylko przeczucie religijne, że coś związanego z Iwoną, ze sprawą Iwony Wieczorek, tam będzie jakby, tak, że coś tam będzie, że znajdziemy tam, że tam będzie. No i pojechaliśmy, no i był szok, że znaleźliśmy, nie? Dobrze, i teraz przejdźmy do meritum. Czyli mamy jeden sen, który się sprawdził w związku z Iwoną Wieczorek, drugie przeczucie religijne, które było w trakcie audycji na żywo, widzieliście 3 sierpnia, które również się sprawdziło w tym roku, i zmierzam do tego, że to miejsce, które jest do przeszukania, ono również powstało w wyniku przeczucia religijnego. Co prawda, miałem kiedyś przyjaciela, to był mój najbliższy przyjaciel, który już nie żyje. On umarł w 2019 roku. Ja go wtedy prosiłem w 2018 roku, żeby pojechał ze mną i pomógł mi właśnie to miejsce sprawdzić. Mój przyjaciel generalnie na te wszystkie pomysły tak nie za bardzo entuzjastycznie się odnosił, ale akurat tamto miejsce bardzo chętnie chciał sprawdzić. On za życia twierdził, że niby jest w posiadaniu jakichś informacji, że niby coś tam wie więcej w związku ze sprawą Iwony Wieczorek, ale czy to była prawda, czy konfabulował, czy po prostu czy był w posiadaniu jakiejkolwiek większej wiedzy niż śledczy, nie jestem tego w stanie stwierdzić, to już jest nie do odkręcenia po tym czasie, ale faktem jest to, że w tamto jedno miejsce mój drogi przyjaciel pojechał ze mną, nawet nagrywał to, nie ma tego nagrania, może u rodziny mojego zmarłego przyjaciela uda się to nagranie znaleźć, to chodził ze mną właśnie, się śmiał właśnie i tam sobie żartował, podśmiechiwał się i się śmiał właśnie, że o, drugi Jackowski, tak się śmiał, a ja chodziłem, wtedy paliłem papierosa za papierosem, bo wtedy jeszcze byłem osobą palącą, bo to jeszcze było przed moim nawróceniem i właśnie opowiadałem, tłumaczyłem właśnie, co czułem, co mi się śniło i co w związku z tym właśnie tutaj trzeba szukać i może gdyby to nagranie dało radę znaleźć, to byłoby jakoś łatwiej odtworzyć właśnie tamto przeczucie z 2018 roku. Ale dlaczego nas interesuje właśnie to przeczucie z 2018 roku? Bo wtedy w grudniu, mając to przeczucie, pojechaliśmy w to miejsce i nagle po 15 minutach znalazłem tam spódnicę właśnie. I to było najbardziej niesamowite właśnie, że mnie zszokowało to, że będzie spódnica. I może jeszcze jedna rzecz, bo muszę Państwu wytłumaczyć, że to przeczucie z 2018 roku, ono mówiło, jakby widziałem takie szczegóły terenu, ale teren nie był dopasowany konkretnie. Ja tak podejrzewam, że to mogło być okolice Brzeźna, czy gdzieś tego parku Regana, czy gdzieś w tych okolicach, ale ja widziałem po prostu takie szczegóły w stylu stary las, młody las lub zarośla, jakaś droga lub coś takiego podłużnego, widziałem pewne kanały, różne takie rzeczy gdzieś w wyobraźni widziałem i potem na podstawie mapy dopasowałem to właśnie, że to jest najbardziej taki obszar, który trzeba byłoby sprawdzić i jeżeli on będzie pasował, to wtedy pamiętam, że tam miało być jakieś kilkadziesiąt metrów i w obszarze właśnie pomiędzy lasem a jakąś łąką czy jakimś obszarem mało zalesionym będzie jakieś mini wzgórze i gdzieś tam będzie jakaś rzecz związana z Iwoną Wieczorek. Rzecz związana ze sprawą Iwony Wieczorek. Takie było przeczucie. Pojechaliśmy w to miejsce, odkryliśmy niesamowite kanały, które właśnie uważam, że powinno się sprawdzić. I wtedy na podstawie tego przeczucia zaczęliśmy przeszukiwać właśnie te miejsca, które właśnie przeczucie religijne pokazywało, czyli taki skraj takiego lasu, taki kanał, czy rów melioracyjny,
i właśnie tam ku naszemu zaskoczeniu, totalnemu zdziwieniu właśnie tam znalazłem właśnie spódnicę, która widać, że leżała tam ładnych parę lat, już była taka zbutwiała, przebarwiona, tak, musiała tam spokojnie, jak na moje oko, leżeć kilka lat, no a ponieważ 20 lat pracuję w archeologii, to no to raczej no, widziałem wiele rzeczy, które leżą ileś lat i no to nie była świeża spódnica, tak, ale też nie jesteśmy w stanie ocenić, ile ona tam leżała. Jednocześnie tu chciałbym też od razu odpowiedzieć Państwu właśnie na, albo może po kolei. No chodzi o to, że bardzo sromotny błąd popełniliśmy z moim przyjacielem właśnie, że od razu wtedy nie zgłosiliśmy się na policję. Powinniśmy właśnie zabezpieczyć lub po prostu wezwać radiowóz i żeby policja się tym zajęła. Choć niektórzy twierdzą, że może by nie ten radiowóz przyjechał i nie tak zabezpieczył, bo są różne teorie, jeśli chodzi o sprawę Iwony Wieczorek, ale powinno być zrobione coś więcej, ale no 6 lat temu ja byłem 6 lat młodszy i 6 lat temu to były takie pierwsze przeczucia religijne dotyczące właśnie ludzi zaginionych i ja nie byłem w żaden sposób przygotowany właśnie, żeby wzywać policję i mówić, że no panowie, ja tutaj wiecie, no miałem sen albo miałem takie natchnienie religijne właśnie i ono nas tutaj skierowało właśnie na skraj Brzeźna i mówiło tu o kanałach i tam, że jakiś las będzie, jakaś łączka i tam będzie spódnica, no każdy, no ktoś mógłby uznać, że nie wiem, że co ty chłopie, sam podrzuciłeś tą spódnicę tam czy co? Skąd ty wiedziałeś, że ta spódnica tam będzie leżała? No ja nie wiedziałem jakby, tak? Ja nie wiedziałem w ogóle, że to będzie spódnica, ani nie wiedziałem, że będzie leżała. Ja miałem tylko przeczucie religijne, że coś związanego z Iwoną, ze sprawą Iwony Wieczorek tam będzie jakby, tak? Że coś tam będzie, że znajdziemy tam, że tam będzie. No i pojechaliśmy, no i był szok, że znaleźliśmy, nie? Ale ja nie sposób byłem przygotowany wtedy jeszcze o 6 lat młodszy, mniej doświadczony, jakby mniej odważny i jeszcze przed nawróceniem właśnie, żeby właśnie gdzieś tam robić z siebie nie wiadomo jakiego tam głupca publicznie, tak, i wzywać jakby jakąś policję i robić z siebie głupca właśnie, że ja to miałem przeczucie, tak. Potem się okazało z biegiem lat, że jeszcze przed śmiercią mój przyjaciel, z moim przyjacielem nawiązał kontakt ojciec zaginionego Mateusza Żukowskiego. Nie Dawida Żukowskiego, ale Mateusza Żukowskiego spod Zamościa na południu Polski i ten ojciec, pan Andrzej, właśnie chciał również, żebyśmy przyjechali tam, pomogli szukać Mateusza. Nie zdążyliśmy już tam pojechać, bo mój przyjaciel umarł 7 września, ale potem jakiś czas później ja sam się udałem do tego pana Andrzeja i tam również szukaliśmy właśnie Mateusza, również tam pewne przeczucie religijne się sprawdziło, o którym nikt nie wiedział, ale chodzi tylko o to, że to były same początki, tak, i wtedy dopiero, to był rok później, pamiętajmy, tak, bo tutaj sprawa tej spódnicy to jest 2018 rok, a sprawa Mateusza to był 2019 rok i wtedy właśnie ja pierwszy raz byłem przesłuchiwany przez policję właśnie w związku właśnie z zaginięciem, czyli z zaginięciem tego Mateusza Żukowskiego i tam również pierwszy raz jakby doświadczyłem tego, że policjant jakby zapisuje te zeznania właśnie, że ja już nie wiem jak ja to ujmowałem, czy na podstawie snu, czy wizji, czy przeczucia, kurczę, nie wiem jak ja to nazwałem, ale takie sformułowania były zawierane właśnie w tych zeznaniach właśnie dotyczących właśnie poszukiwań moich i ojca właśnie zaginionego, że były w ogóle takie sformułowania formowane na policji właśnie w zeznaniach właśnie, że na podstawie tam jakiegoś jasnowidzenia, czy przeczucia religijnego, tak? A wtedy rok wcześniej, w 2018 roku, ja nie wiedziałem, że w ogóle ja na policji mogę mówić, że panie, ja tutaj miałem przeczucie, nie? Więc i to nie byłem gotowy na tamten czas, a od tego czasu się bardzo dużo zmieniło, bo ja pochowałem przez te kilka lat całą plejadę mojej rodziny, przeżyłem dużo pogrzebów, dużo ciężkich sytuacji i to mnie tak zahartowało, że teraz bez problemu mówię prawdę, więc bez problemu mówię właśnie tutaj, proszę bardzo, jest miejsce, proszę sprawdzić, tak, tutaj jest sen, proszę bardzo, cyk, można sprawdzić na internecie, wszystko się sprawdziło, tam jest kiedy indziej, przeczucie w trakcie audycji też się sprawdziło i tam w 2018 roku było przeczucie, jeśli chodzi właśnie o spódnicę, o miejsce i połowa się sprawdziła, bo faktycznie w
tym miejscu znaleźliśmy właśnie spódnicę, czyli de facto rzecz związaną ze sprawą Iwony Wieczorek, ale teraz nie wiadomo, czy pośrednio, czy bezpośrednio, bo my tej spódnicy nie daliśmy nigdzie. Mój przyjaciel, nieżyjący już, zgłosił się, zadzwonił, wykonał chyba 2 telefony i połączył się z 2 osobami, jeśli dobrze pamiętam, i z mężczyzną, i potem z kobietą, związanymi z tą sprawą. Mówimy o osobach jakby bezpośrednio związanych z tą sprawą, tak? Nie będę mówił, czy to śledczy, czy prokuratorzy, czy rodzina, czy ktokolwiek, ale osoby, które są bezpośrednio związane, były na tamten czas bezpośrednio związane z tą sprawą, i tam też tym osobom po jednej rozmowie z mężczyzną i po drugiej rozmowie z kobietą ten mój kolega właśnie dał numer telefonu i ja na ten numer właśnie wysłałem zdjęcie MMS-a tej spódnicy. Może Wam po prostu od razu to pokażę. Tej spódnicy właśnie, gdzie to jest, sekundka. O, tutaj jest, tutaj. To jest właśnie ta komórka moja i tam jest właśnie ten MMS, tu w ogóle widzimy datę 8 grudnia, tak, bo 8 grudnia my tam chodziliśmy, już się ściemniało i tam właśnie zrobiliśmy zdjęcie. Teraz sekundka, bo to jest ta cała komórka, może tu będzie lepiej widać. Tu też troszkę pikseloza, sekundka, może będzie jakieś lepsze to też. Gdzie jest takie powiększenie? O, tu jest takie powiększenie. Tu w ogóle widać, to jest ta spódnica i tutaj jest, ona widać, że to jest taka, widzicie, to jest, przechodziło czarne, tak, a ona tu się już przebarwiła w ogóle, jakby, jak my od środka tą spódnicę jakby tak jakby szef uchyliliśmy, to była czarna, tak. Ona tu z zewnątrz się wydaje już tutaj, tu już jakaś brązowa, tu już w ogóle jakaś wyblakła, tak, ale w środku ona tam była czarna, że to była po prostu czarna spódnica. Czarna, czyli bardzo ciemnogranatowa, nie jestem w stanie ocenić, ale bardzo ciemna. I tutaj właśnie, tu jest właśnie, to jest moje kolano, bo ja klękam i robię zdjęcie, a tu obok mnie właśnie to jest kalosz jakby tego mojego nieżyjącego przyjaciela właśnie i tam właśnie tą spódnicę właśnie sfotografowaliśmy i to był właśnie MMS, który właśnie 8 grudnia, tu widzicie, ja wysłałem właśnie na wskazany numer telefonu. Tamte osoby, i to był sromotny błąd, który ja popełniłem z moim przyjacielem, tamte osoby uznały, że no właśnie nie wiem, czy wam mówić, kurczę, bo nie wiem, ile właśnie mogę mówić, a ile mogę nie mówić, ale no, że niby teoretycznie to nie jest ta spódnica, nie? Że niby teoretycznie to nie jest ta spódnica. No i wiecie, ja byłem młodszym chłopakiem, nie wiem, trochę się zestresowałem, tak, że na podstawie przeczucia jadę gdzieś z moim przyjacielem, idziemy, patrzymy, tam są jakieś kanały, tam są jakieś, zaraz wam to w ogóle pokażę, tam są jakieś podziemne tunele, podziemne takie, kurcze, że całego człowieka można w sekundę wrzucić. I zgodnie z tym przeczuciem, i że jeszcze kilkadziesiąt metrów coś będzie i my tam idziemy i znajdujemy tą spódnicę, to dla mnie to się wydało tak niesamowite, tak rzadkie, że ten stres spowodował, że ja nie byłem w stanie zrobić nic więcej jakby na tamten czas, tak? Mówię, ja wtedy nie miałem jeszcze żadnego jakby przeczucia w stylu właśnie największe poszukiwania w historii Polski, czy tam takich spraw było chyba z kilka czy kilkanaście właśnie, że te przeczucia były trafione, tak? Jak ja często właśnie mówię na audycjach, bo pewnie część ludzi, która ogląda to nie zna mnie i pierwszy raz ogląda, a część jakby zna i wie, to takich przeczuć, które się sprawdziły, była cała masa, tak? Nawet w zeszłym roku była największa obława w historii Polski, to była obława za Grzegorzem Borysem, tam również, pamiętajmy, 97% Polaków mówiła, że ten człowiek żyje i się ukrywa, a moje przeczucie właśnie, które ja uważam, że to nie jest moje przeczucie, tylko ja uważam, że to jest właśnie przeczucie religijne, tak nazywam, że to jest przeczucie religijne, ale ono pochodzi po prostu z mojej wiary, czyli właśnie ja to nazywam z Ducha Świętego od Pana Boga, po prostu to, no każdy to po prostu po swojemu nazywa, ja to tak nazywam, to właśnie, że ta sprawa tego Grzegorza Borysa, jakby przeczucie mówiło ewidentnie, że ten Grzegorz Borys nie żyje i że nie żył już tego dnia, kiedy on zaginął i że tam się gdzieś zapadł, okazało się właśnie, że on przebiegł 400 metrów i zapadł się w bagno, to wszystko, nie? Dokładnie tam, gdzie trop się urwał psom tropiącym, to dokładnie tam on się zapadł. I tyle. I wtedy
teraz ja mam więcej doświadczenia, tak? Jakbym się cofnął w czasie, to bym od razu wezwał policję, tak? I jeszcze to wszystko nagrywał i pokazywał. I dlatego teraz robię ten film właśnie, żeby pokazać Państwu, zanim jakiekolwiek Archiwum X do mnie odpisze, bo nie odpisało w ciągu 2 tygodni, czy zanim śledczy z Krakowa ewentualnie oddzwonią, bo w piątek nagrałem się na tą pocztę głosową, tak? To może w poniedziałek zadzwonią, a może nie. To stwierdziłem, że pokażę to publicznie, żeby po prostu każdy to widział, że takie rzeczy miały miejsce i są. I teraz 2 tygodnie temu jeszcze, po tych latach, ja sobie uzmysłowiłem właśnie, że zrobiłem sromotny błąd. Właśnie jak pokazałem Państwu, że w połowie listopada zmienił się prokurator, to od razu też mi jakaś klapka w głowie odskoczyła i zrozumiałem, że to był sromotny błąd, że powinien tą spódnicę od razu powinniśmy zabezpieczyć, czy gdzieś pokazać publicznie, czy jakąś gazetę wezwać, jak jest strach, żeby policję wzywać, to może jakąś gazetę. I to był błąd, więc ja z innym przyjacielem, nie z tym nieżyjącym oczywiście, tak, ale z innym poprosiłem o pomoc innego człowieka i pojechał ze mną i tam wspólnie przez 2 godziny, chyba niecałe, cały taki rów melioracyjny przeszukiwaliśmy w poszukiwaniu właśnie tejże spódnicy, bo jak tam się trafiłem po latach, to przypomniało mi się, że wtedy właśnie w 2018 roku mój przyjaciel, ten nieżyjący, powiedział właśnie, no to Olaf teraz to w te i we w te, nie? Albo to wypierdzielić i zostawiamy to, albo wzywamy policję i coś. I ja nie byłem gotowy i zbastowałem, nie? Ale w jakimś takim dziwnym pomyślunku pomyślałem, że dobra, ale może my tu wrócimy, może ja nabiorę odwagi za miesiąc, za rok. To słuchajcie, tam takie butle się walają, zaraz wam to pokażę, więc ja gdzieś tam tą spódnicę pierdykłem do takiej butli, i tam jeszcze takie kawałki styropianu się walają i tam też dopchałem to takim kawałkiem styropianu i zasypałem to jakimiś liśćmi czy co i teraz 2 tygodnie temu udałem się tam właśnie z kolegą, prawie 2 godziny szukaliśmy w tym kanale, ale po 6 latach tych liści jest tam 10 razy więcej. Dziabałem to wszystko, zmęczyłem się fizycznie i szukałem tego, mój kolega tak samo. Nie znaleźliśmy tego, nie znaleźliśmy tej spódnicy. Wielka szkoda, nie wiem, może wiatr zawiał, może ktoś to wyrzucił, może co, nie jestem w stanie powiedzieć. Wielki błąd, faktycznie, skoro media robiły chucpę, bo parę kości od kurczaka, czy jakieś Jackowski, jakieś szmaty wyciągał i sesje fotograficzne robił z jakimiś szmatami tam z Litkowa, to faktycznie torebka, buty, spódnica to są takie przedmioty, które ewidentnie, absolutnie powinniśmy wezwać policję, nawet jeżeli jakieś osoby bezpośrednio zajmujące się tą sprawą na pierwszy rzut oka uznały, że to nie jest ta spódnica, to jednak powinniśmy to wysłać, żeby tak na 100% naukowo potwierdzić, że na 100% nie jest to ta spódnica, tak? A nie, że gdzieś tam na słowo my uwierzyliśmy jakimś ludziom. Ale to też jest taka bariera, człowiek się stresuje, tak, i sobie myśli, że jak tam ta osoba jest związana z tą sprawą, no to jakby to na pewno mówi dobrze, tak, ale niekoniecznie tak musi być, ktoś może błąd popełnić, tak, ktoś może pomyśleć, że to nie jest ta spódnica, bo zamek jest z drugiej strony, a ta osoba nie wie na przykład, czy może zdjęcie jest z lustrzanym odbiciem, robione odwrotnie i zamek jest po prawidłowej stronie. To wszystko nie zostało fizycznie zweryfikowane, a tylko na podstawie zdjęcia i to był wielki błąd i tyle. I teraz najważniejsze, pokażę wam to miejsce, ale najważniejsza sprawa jest taka, że przeczucie sprzed pół roku, że w połowie listopada coś się stanie, sprawdziło się. Takie przeczucie 2 lata temu, z jakimś pijanym, tak, sprawy Iwony Wieczorek, jakiś pijany i zgłosił się ten ręcznik 2 lata temu, dokładnie 2-3 dni po tym śnie, sprawdziło się, tak, i teraz przeczucie z tym miejscem i że coś znajdziemy, również się sprawdziło. I teraz ja nie jestem w stanie kompletnie rozsądzić, czy to przeczucie z tym miejscem, które wam pokażę, czy ono się już całkowicie dopełniło i tam nie ma już czegoś szukać i jedyną rzeczą, którą my tam mieliśmy znaleźć, to po prostu ta spódnica, która być może była związana z tą sprawą, a być może nie. I ono się dopełniło, czy w połowie się spełniło, a to miejsce, które wam zaraz pokażę, faktycznie tam coś jest i powinno być sprawdzone. Więc dochodzi do takiej sytuacji, że 3 wizje i 3 wizje już są sprawdzone, ale ta jedna, trzecia czy pierwsza z 2018 roku być może być podwójnie trafiona, czyli właśnie, że oprócz spódnicy
znajdziemy tam coś jeszcze innego, ale do tego potrzebne są specjalistyczne służby, sprzęt, żeby to dokładnie sprawdzić, a żebyście to zrozumieli, to zaraz Wam to może od razu szybko pokażę, żeby nie marnować Państwa czasu. Mam nadzieję, że to dobrze opowiedziałem wszystko i przejdźmy teraz właśnie do tego miejsca. Puśćmy tutaj może na dźwięku, tylko jakoś jest coś tam będzie słychać, ale to jest, tutaj widzicie dokładnie końcówka Brzeźna, to jest ulica Hallera. Może Wam pokażę na mapce najpierw, przepraszam. Może Wam pokażę na mapce, sekundka. Tutaj jest mapa, tu jest Gdańsk. Przepraszam, przesuniemy to. Tu jest Gdańsk właśnie, bo wiemy, że Iwona zaginęła między Sopotem a Gdańskiem. Tu już tą zielenię, co widzimy z daleka, to jest właśnie w sensie Park Regana, tak? Widzimy Park Regana. No i teraz teoretycznie większość wersji była taka, że Iwona tam gdzieś różnie tam wcześniej skręciła w jedno, w drugie, w trzecie miejsce, a tu jest kompletnie inna ścieżka logiczna, kompletnie inne przeczucia, kompletnie inne miejsca i to nie jest miejsce Jelitkowa, tak, czy tam, gdzie Iwona mieszkała, ale po prostu dalej, jakby ona poszła o wiele dalej i doszła gdzieś tam do Brzeźna. I teraz ja nie będę teraz omawiał, bo ja mam tam ścieżkę, co się wydarzyło, ale nie chcę w to wchodzić, bo ja chcę być bezpieczny. Po prostu gdyby ta jakby moja ścieżka była prawidłowa, to nie chcę nigdzie tam nic jakby to może być moja fantazja, więc nie ma co w to wchodzić, tak? Ja się skupiam tylko na miejscu i czy będzie coś znalezione, czy nie. Na miejscu, na podstawie przeczucia, tak? Miejsce na podstawie przeczucia wskazało i była tam spódnica, być może będzie coś jeszcze. I ja się tylko chcę na tym skupić, na niczym innym, tak? Bo ja nie chcę mieć żadnych problemów i proszę wziąć to wszystkich tam uwagę, że ja nie chcę mieć żadnych problemów, chcę święty spokój, ja tylko skupiam się na przeczuciu religijnym i ponieważ po prostu Pan Bóg jest ważniejszy, to właśnie pokazuje, tak? Bo dobrze. I teraz właśnie mamy właśnie ten Park Regana. No, nie chcę wypowiadać się a propos poszukiwań, bo ja całe życie szukam z wykrywaczem i pracuję na wykopaliskach i ja nie chcę tutaj teraz jakby wchodzić, jeśli chodzi o poszukiwania Parku Regana, bo jeśli ktoś wierzy, że można przeszukać Park Regana, to powodzenia. Mogę tylko jakby nie wiem, czy nie pozazdrościć jakby doświadczenia i przekonania. Ja powiem tylko jedną rzecz. Największe poszukiwania w historii Polski, czyli najwięcej sprzętu pod samą Warszawą, prawie 10 000 poszukiwaczy, żołnierzy, dronów, policji, straży pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, wolontariuszy, straży gminnej i rodziny i wszystkich, nie było w stanie przez 2 tygodnie znaleźć dziecka, które nawet nie było ukryte, tylko leżało sobie w trawie, dokładnie jak przeczucie religijne, czy jak ja to mówię, natchnienie z Ducha Świętego mówiło, że po prostu chłopczyk, Dawid Żukowski sobie po prostu leży w trawie. Nie jest w żaden sposób ukryty, on po prostu sobie tam leży. I te 10 000 poszukiwaczy, największe poszukiwania w historii Polski, przechodzili koło tego miejsca raz, przechodzili koło tego miejsca drugi raz, przechodzili trzeci raz i dopiero jak zmienili plan i jeszcze raz postanowili, żeby to sprawdzać, to dopiero za 4. razem ujawnili właśnie ciało Dawidka, więc jak nieukryte dziecko dopiero za 4. razem jest ujawniane, to co dopiero ukryty człowiek jakby może być nieujawniony, nawet jak się 40 razy przeszuka taki obszar. Jeśli ktoś nie dowierza, to ja mogę Was zaprowadzić w to miejsce i nie ma szans. To są takie miejsca, że nawet pies nie wejdzie, bo jest tyle kolców, że że nie sposób jest to sprawdzić po prostu, nie? Nie ma szans, że Park Regana został całkowicie sprawdzony. To w ogóle zapomnijcie, to jest niemożliwe, nie? Ale to jest moje tylko zdanie, tak? Pomimo wszelkich tych inscenizacji, poszukiwań, tak, to ja jestem w stanie w 15 minut to w ogóle udowodnić, nie? Ale mniejsza z tym. Przejdźmy teraz do miejsca, bo może nie każdy wiecie, ja całe życie chodzę z tym wykrywaczem, pracuję na wykopaliskach, przez chwilę studiowałem archeologię, zajmuję się tym wszystkim i może nie jestem jakimś super tym, ale coś tam wiem i jestem w stanie spokojnie w 15 minut udowodnić właśnie to, co powiedziałem. Dobra, przejdźmy do miejsca. Chodzi o to, że przeczucie
z 2018 roku najpierw wskazywało właśnie, że będzie jakiś las, stary las, ale tam nie będzie za bardzo nic w tym lesie. Czyli ten cały las parku Reagana, to nie o to chodzi, ale że to moje miejsce będzie właśnie, że to będą jakieś kanały bardzo blisko starego lasu, w zasadzie na skraju, i że z jednej strony właśnie na południe będzie takie właśnie tereny, tak jak tu widzicie, mniej zalesione, a tam takie ciemniejsze są lasy, tak? I ten. No i gdzieś w mapach buszując, kiedyś właśnie w 2018 roku właśnie znalazłem to miejsce, udałem się tam właśnie z przyjacielem, okazało się, że ono idealnie pasuje do tych wszystkich moich przeczuć, znaczy nie moich, tylko ja je przekazywałem, tak, ale ja zawsze mówię, że te przeczucia no jakby, no wiecie, no jako osoba wierząca mówię po prostu, że to od Pana Boga pochodzi, tak. To pasowało idealnie, tak? I to jest właśnie to miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce. Tu jest ten stary las, widzicie? To jest taki ciemny, stary las, a tu wszędzie jest takie jakby albo łąka, albo takie słabo zalesione tereny, tak? Tam też są takie kanały dokładnie na styku tych dwóch obszarów właśnie. I no teraz wam nie pokażę, bo już bardzo długo czasu trwa ta audycja, ale mam też takie SMS-y jakby w komórce tutaj, co zapisuję, sny i SMS-y, które wskazywały właśnie, że jak będą kanały, to wtedy właśnie mogą być jakieś elementy na przestrzeni 20 metrów, 200 metrów, a kto wie, czy nawet nie 2000 metrów. I tu mnie bardzo zaciekawiło właśnie, że tu, jak się dojdzie do tego obszaru, my zaraz tam pójdziemy, to tu jest mniej więcej właśnie 20 metrów od tej całej przepompowni, a tu z kolei jest właśnie 100 i tu jest kolejne 100. Że to tak mniej więcej wygląda jak 200 metrów, nie? Tutaj 20 metrów, a tutaj 200 metrów i to mi bardzo mocno podpasowało. Tu z kolei ta spódnica była gdzieś w tym obszarze właśnie. Kurczę, nie ma kursora, nie mogę wam tego pokazać. Ale generalnie no, tu jest właśnie, o, taki lasek, widzicie, my go zaraz obejrzymy, a tu jest właśnie niezalesiony teren. I w tym przeczuciu z 2018 roku było właśnie, że jak masz las wielki za sobą, to przed sobą takie mini wzgórze i tam właśnie coś będzie związanego. No i tam właśnie była ta spódnica. No kurczę, bym musiał chyba wam narysować, przepraszam, bo to widzę, że myślałem, że to wyjdzie, a to nie wychodzi, więc może włączmy nagranie po prostu i na tym skończymy. Dobrze, włączmy to nagranie. Może weźmy od samego początku znowu, sekundka, przewijmy. O, jeszcze raz, to jest właśnie to Brzeźno, to jest taka jakby ala pętla tramwajowa w Brzeźnie i tutaj to jest istotne, że tu jest jakby bardzo łatwo można wjechać samochodem, rzadko tam samochody wjeżdżają. Ja to wam pokazuję z lewej, z prawej strony, tam też ludzi mijam bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale w ogóle się kręciło bardzo dużo ludzi dzisiaj tam właśnie około 11-12, pomimo bardzo zimnej pogody w Gdańsku. Ja teraz wziąłem na prawo gimbala, żeby minąć tego gościa, który przyszedł koło mnie. Ja się teraz odwrócę i wam go pokażę. Tam akurat jakiś dziwny samochód do przodu wjechał. O, teraz się odwracam i tam jakiś gościu sobie szedł jeden. A tam po prostu chodzą przechodnie, nie? O, tu są takie mega właśnie zarośnięte obszary. Bardzo w ogóle jakby ktoś chciał ukryć, to bardzo łatwe. A pamiętajmy, że mówimy teraz o... O, i tutaj są też studzienki. Jak patrzyłem na... Jak ta strona miała, bo ten mój kolega mi polecił taką stronę, nie wiem, czy to było Geoportal chyba, tak? Geoportal, czyli jest jakaś taka strona i tam są zaznaczone właśnie instalacje właśnie i prąd, i woda i właśnie pod tymi betonowymi płytami jest jakaś grubsza rura, ale ja nie wiem, ile ona ma, czy ona ma 200 metrów, czy 20 cm, czy przepraszam, 200 cm to chyba niemożliwe, to chyba może ma 20 cm, to w sumie dość wąska jest. No ale na tych, o, kolejna studzienka. Chodzi o to, że na tych prospektach, na tych jakby rysunkach technicznych tam jest właśnie, ona tak idzie 100 metrów i 100 metrów, ta rura, która jest pod tym betonem i ona jest zaznaczona, że ona jest jakaś grubsza, tak? A potem są już jakieś niby cięższe rury i no tak pokazywał ten, jeśli go dobrze rozszyfrowałem, ten Geoportal. A i tak też właśnie 2 lata temu były takie przeczucia właśnie, które wskazywały właśnie, że
Jak coś będzie w tych kanałach, to będzie właśnie na odległości 20 metrów, 200 metrów, a nawet i 2000 metrów. O, tamten dziwny samochód sobie wjechał w las i nagle zawraca. On tam jakoś zwolnił, bo chyba nie chciał, żeby go nagrywać, więc ja się odwróciłem. Jak on do mnie tutaj dojedzie, to zaraz gazu da. Zaraz sami zobaczycie. O, jak tylko do mnie, to zaraz szybko gazu dał, żeby go tam nie nagrywać, nie? A ja tam nie nagrywałem i... Tam kolejna studzienka. Jakieś tam ptaszki sobie śpiewają. A, tam też w ogóle się jakiś dziwny gościu kręcił, ale to wam zaraz wytłumaczę, bo tam po prostu myślę, że ludzie się spotykają po prostu, żeby ćpać w tym obszarze, który nas będzie interesował za chwilę, ale najpierw wam chcę właśnie pokazać ten obszar właśnie z tymi kanałami, tak? Czyli teraz jakby idziemy cały czas po płytach betonowych, ale pod nimi jest jakaś rura, nie? Pod nimi jest jakaś rura i no to jest bardzo trudny, tak sobie wyobrażam, że to jest bardzo trudny obszar do sprawdzenia, bo jak to sprawdzić, nie? Jak jeszcze rura ma 20 cm, to przecież nikt tam nie wejdzie, to nie wiem w ogóle jak to można sprawdzić, nie? O, i tu dochodzimy do jakiejś, nie wiem, jakiejś instalacji, jakiejś przepompowni. To jest ten najważniejszy obszar. Teraz może pauzę zrobię, sekundka. O, jest, ok. I teraz najważniejsze, spójrzcie. Jakbyście wjeżdżali tutaj samochodem, to jesteście w stanie na tym placyku za jednym zamachem, bez cofania na dwa, tak? Jesteście w stanie jakby od razu za jednym zamachem zawrócić. Czyli wjechać i od razu zawrócić. Dlaczego jest to istotne? Jest to istotne, jeśli chodzi o sposób ukrycia czy pozbycia się czegoś dużego. Bo ja wam zaraz pokażę tutaj jakieś tam studzienki, ale w 2018 roku to wyglądało inaczej, a w 2010 roku pewnie to wyglądało jeszcze inaczej. Kiedy ja tam byłem z moim przyjacielem w 2018 roku, to on się zszokował, że tam są takie włazy i ja jeden z tych włazów podniosłem i tam jest wielka przestrzeń i była wielka głębina. Wrażenie jakby tam było 3 metry wody, bardzo głęboko. Nie wiem, jakiegoś kamulca chyba tam mój kumpel wrzucił i tam było naprawdę mega głęboko, ale co najważniejsze, jeżeli byśmy sobie wyobrazili taką scenę, że mamy samochód i po prostu z tyłu przy drzwiach w tym samochodzie ktoś jest, to jesteśmy w stanie podjechać samochodem tuż jakby wprost na otwarty właz i tylko otworzyć drzwi od samochodu i pchnąć tylko, załóżmy, nie wiem, no jakiś duży worek, pchnąć i on po prostu od razu wpada w wielką dziurę i zamykamy, jedziemy. To trwa sekundę. To po prostu trwa sekundę. Ja bym musiał wam to zademonstrować, ale tu jest istotna rzecz właśnie, że w 2018 roku jeden z tych włazów, tam jest ich kilka, on miał urwane te kłódki i był otwarty, a teraz jak ja byłem, to miał założone kłódki, ale jedna kłódka była wyrwana i tam ja tak będę zaraz, może zobaczmy. I ja tam będę zaraz tam tą kłódkę troszkę to uchylę, nie? Tutaj tak jakby wam też pokazuję taką studzienkę, która jest obok tej instalacji. To kiedyś, w 2018 roku, jak ja byłem z przyjacielem, tym zmarłym, to... O! To teraz ja tam uchylam to. Tak tylko pro forma, żeby wam pokazać. Że tam jest po prostu przestrzeń. No po prostu studzienka, tak, głęboka. Nie wiem, ile tam może być głębokości. I tyle. I tu widać jakiś nowy, betonowy, świeżą tą płytę, ale nie jest to w żaden sposób zabezpieczone. Z kolei jak ja byłem z moim przyjacielem właśnie w 2018 roku, to tam właśnie ja wam pokazuję te 100 metrów, bo to będzie istotne, ale bo tu jeszcze będą inne ważne rzeczy, ale dobra, to za chwilkę. I teraz patrzcie, ile jest tych włazów, nie? I tutaj jak ja byłem, to właśnie ten właz był taki cały z betonu, ale był pokruszony, nie? Że tam w ogóle tak z 50 cm była taka wnęka, było tam widać, można było kamień wrzucić jakby i studzienka, nie? A teraz widzę, że jakiś świeży jest założony, więc to się zmienia jakby wszystko w czasie, w trakcie się zmienia, nie? Bo tam chyba z prawej strony nie widać, ale tam idzie chyba rodzina z dziećmi.
No i to jest jakaś instalacja, jakaś, nie wiem, przepompownia, nie wiem co to jest. Tutaj ten kanał jest bardzo płytki, to nie chodzi o to, że tam coś musi być w tym płytkim kanale, tylko po prostu, że to jest jakiś element tej całej instalacji. Nas interesuje jakby ten obszar właśnie tej instalacji i tych rur, które tam głęboko idą, nie? Biorąc pod uwagę właśnie, że jak zwykłe dziecko leży sobie po prostu na ziemi, w trawie i nikt go nie widzi i sprawdza raz, dwa, trzy i za czwartym razem znajduje, to w takich kanałach to chyba z 30 razy można sprawdzić, a i tak można nie ujawnić i to nie całego człowieka, tylko jakichś pojedynczych elementów, tak? Albo przedmiotów, tak? Jak na przykład buta, nie? Czy torebki, nie? O, i tu jest ten właz właśnie cała, z kolego są dwa takie włazy, te metalowe, widzicie? I ten jeden, ja tam zaraz właśnie, o tam jest ta studzienka, jeden włas, drugi włas i one są właśnie takie mega głębokie i tam będzie słychać właśnie, tam jest przestrzeń. Jest jedna kłódka zamknięta, a tu jest druga urwana, o widzicie? I tam słychać właśnie ten. Po prostu ja to specjalnie robię, żeby wam pokazać, że tam jest po prostu przestrzeń pusta, nie? Takie echo słychać. Nie wiem, czy to dobrze słychać właśnie, ale tam jest po prostu takie echo i... Bo tam też z Nohala leci, kurczę, nie ma jak się wysmarkać, bo trzymam tego gimbala, a jedną ręką się ciężko wysmarkać. No, tu są z kolei zabezpieczone te płyty metalowe i no... O, słychać? Nie wiem, czy to jest aż tak istotne, ale po prostu... Tam było tak słychać, że tam jest po prostu pusta przestrzeń, nie? Sekundkę. No, teraz było słychać. Po prostu jest cała instalacja podziemna, jakaś przepompownia, nie wiem co to wszystko jest i są duże przestrzenie pod ziemią, tam jest też dużo wody, ja teraz tego nie tworzyłem, ale w 2018 roku to ja z kolegą to otworzyliśmy. Tam widzieliście, ten włas jest ogromny. A, i teraz właśnie ja wam pokazuję, właśnie tam wam chciałem pokazać, że słabo zalesiony obszar, bo ja to po prostu pokazywałem palcem, ale się nie odzywam, bo tam też ludzie chodzili o, a tu jest las. Bo to ja tak wspominam tą wizję z 2018 roku, tak? I jest stary las, duży, tak? I małe zarośla. I to jest akurat na tym łączeniu, że to się pięknie zgadzało, nie? I jak ja wtedy w 2018 roku trafiłem tam z kolegą, to na tej podstawie właśnie na północ właśnie tam właśnie widzimy z lewej strony stary las, z prawej strony zarośla. O, to jest duży las i tam na północ jakby wzdłuż jakby krawędzi młodego lasu i ten. Tu pokazuje właśnie 20 metrów właśnie. O, widzicie? Ja tam pokazywałem jakby 20 metrów tu, gdzie stoję, a tam z kolei pokazałem właśnie prosto 100 metrów i w prawo 100 metrów. I to bardzo mocno odpowiada poczuciom właśnie sprzed 2 lat i tutaj też właśnie pokazuje, że to jest skraj właśnie starego lasu i młodego lasu. No, tutaj akurat widzicie, to jest najgorsza rzecz, na to nie ma akurat tych SMS-ów. A, sekundka. I tu jeszcze jest właśnie, widzicie, jeżyny kolczaste. Tam nie ma w ogóle szans, żeby wejść, nie? Po prostu ja nie sądzę, żeby tam jakikolwiek nawet pies wszedł, żeby wąchać, żeby tam coś wywąchać, jakoby miałoby coś być, nie? Znaczy tam pewnie nie ma nic jakby, tak? Ale nie ma szans, żeby to zostało sprawdzone, nie? Tam jest tak gęsto, a zwróć uwagę, to nie ma w ogóle liści, to nie ma w ogóle zarośli, bo jest grudzień, tak? Bo to ja to nagrywam dzisiaj, 14 grudnia 2024, nie? A jak jest to wszystko zarośnięte, gęste, tak? To już w ogóle nie ma szans, że tam się coś zobaczy, sprawdzi w ogóle, czy ten, nie? Więc park Reagana nie ma szans, że cały jest sprawdzony, nie? Łącznie z tą brzezińską odnogą. A, i teraz tak, jak chciałem iść tam do przodu, poczekajcie. Kurczę, właśnie, bo to tak troszkę ten... Chodzi o to, że ja chciałem tam iść do przodu i tam jakiś gościu się kręcił, nie? I taki dziwny, więc ja stwierdziłem, że ja tak skręcę w lewo, zrobię takie kółeczko i tam dojdę od tyłu. I wiecie co? Ja tak skręciłem
Bo tak, z prawej strony właśnie tam od ulicy jacyś ludzie szli, tak? Do przodu jak chciałem iść, to tam jakiś dziwny gościu w czarnej kurtce, to ja stwierdziłem, że ja go obejdę, bo on szedł w moim kierunku, więc ja stwierdziłem, on idzie do mnie, to ja się z nim tak minę i tutaj sobie dojdę. Jak ja zacząłem go obchodzić, to zaraz się okazało, że on się cofnął i tam się ze mną spotkał, nie? Nie wiem, o co tam chodziło. Ale ja myślę, że tam jest takie miejsce właśnie, że tam pewnie jacyś lokalsi się spotykają tam i palą tam jakieś marihuany, nie marihuany, bo widać po tych sprzętach, które tam się walają, nie? Że tam po prostu jest jakieś takie miejsce schadzek okolicznych tam koneserów, jakichś tych rzeczy do palenia po prostu, nie? Dobra. No dobra, to już tu przejdźmy kawałek tam tym parkiem. Ten film trwa 20 minut, więc chyba no minęło dopiero 10, on trwa 24 minuty. No to już tylko dla chętnych, tak? Już audycję widzę trwa też dość długo. Dobra, to skończy się ten film i kończymy, żeby was nie tego, bo trochę za długo, przepraszam. O, i tu właśnie obchodzę dookoła, żeby dojść do tego obszaru, gdzie była ta spódnica. I zaraz patrzy ten gość. Tylko jak on mnie zobaczył, to zaczął się od razu odwracać i w drugą stronę iść. Ale że ja tam nic nie sugeruję, to pewnie mówię, jakiś tam gościu, co tam pewnie chodzi, może sam tam pali i może czekał na kumpli, których jeszcze nie było. O, i tam jest ten gościu. Jak zobaczył mnie, to się odwrócił i od razu jakby tam na lewo cisnął, nie? Żeby tylko jego twarzy tam gdzieś nie ten. To jak się idzie z tym gimbalem, to tak jakby uwagę zwraca, jakby, nie? Że ktoś idzie i kameruje, nie? No, ja teraz takie właśnie kółko zrobiłem i dochodzę do tego rowu takiego melioracyjnego. I przy tym rowie właśnie była ta spódnica. I potem następnie właśnie, jak ja tej spódnicy właśnie nie dałem tam nigdzie, to właśnie ja ją tam w tym rowie właśnie ukryłem i cały ten rów właśnie z kolegą teraz 2 tygodnie temu przeszukiwaliśmy prawie przez 2 godziny, no ale kurczę, nie było jej po tych 6 latach, nie? Może gdzieś wyszła na powierzchnię, wiatry wiały, wyrwały to wszystko, gdzieś zalała woda, może była jakaś powódź, woda, coś, to nie wiem, nie? O, tam jest ten obszar właśnie z tymi studniami. Tu jest w ogóle, zwróćcie uwagę, to jest zarośnięte, mega zarośnięte, nie? Tu z prawej strony, nie? O. Aha, bo ja tu się cofam teraz na początek tego obszaru i widzicie taki jakby opuszczony rów melioracyjny, nie? O, a tu w tą dziurę, pamiętam kiedyś jeszcze w nocy, to jeszcze chyba ten mój przyjaciel żył, to ja chyba tutaj gdzieś kiedyś przyjechałem i kamerkę tam wpuszczałem, taką na wysięgniku, żeby zobaczyć, czy to się jakoś łączy, czy to się nie łączy. I ona tam coś tam widziała, ta kamerka, coś nie, już nie pamiętam, nie? Bo chciałem już wtedy chyba sprawdzić, czy to jest taki właśnie długi ten kanał właśnie, nie? No o, i tam jest właśnie, tam 100 metrów, tam 100 metrów, czyli razem 200 metrów. Skrzyżowanie właśnie, to wszystko ładnie odpowiadało tej specyfikacji. Tu jakaś studzienka przejściowa. To de facto jakby trzeba było te wszystkie studzienki, te wszystkie kanały tam przejrzeć na przestrzeni 200 metrów, nie? Czyli to jest duża robota, nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał się tego podjąć, jakby, nie? Ale zwykły, że człowiek tego nie zrobi, nie? To muszą być służby, tak? To trzeba opróżnić, jakoś wypompować, kurczę, nie wiem. Może tam czekam, aż ktoś tam przejdzie, jakiś z tego... No i teraz tak, teraz tu jest taki obszar jakby nieszukany, bo ja byłem przekonany, że raczej to dalej tam było, że ja tam dalej gdzieś tam tą spódnicę tam gdzieś jakby przysypałem. Ale przez te 6 lat to było 6 zim, 6 wiosen, 6 lat, 6 jesieni, tych liści jest o wiele więcej, to wszystko tam o wiele bardziej zarosło. No i tyle, patrzcie jakie chaszcze są wielkie z prawej strony, nie? No i tyle, nie? Albo nie ma tej spódnicy, tak, albo po prostu właśnie jest jakoś zarośnięta gdzieś, to wszystko się... Nie wiem. No i tam się walały też jakieś betony w tym, styropiany, śmieci oczywiście też, nie? I też te tak zwane wiadra, czy takie poobcinane butelki właśnie, co ci, co używają tam
różnych specyfików, to właśnie używają tych wiader właśnie do spalania właśnie tam też jakieś betonowe ściany, coś tam jest jakieś takie betonowe pozostałości, tam są też jakieś kręgi betonowe, no takie różne dziwne te są, nie? Albo w ogóle by trzeba cały ten opróżnić jakimiś maszynami, ten cały rów melioracyjny, nie mam pojęcia. Ale spódnica to spódnica, ważne jest, żeby te kanały sprawdzić, nie? Trochę za długo to trwa, nie? Ile tam czasu jeszcze zostało? Kurczę, jeszcze 9 minut. To nie, to chyba za długo, to może już nie będziemy tego oglądać do końca, albo nie wiem, może ja to puszczę i... No, nie ma też tej interakcji z widzem, nie? Bo jakby ktoś miał pytanie, to bym mu teraz odpowiedział właśnie. A ja to nagrywam tak na sucho. I tyle. Tam też bardzo mocno ta okolica się zmieniła, nie? Że jest dużo drzew jakby zwalonych, obalonych, zwalonych właśnie. Ja tak nie do końca poznaję to miejsce, ale to jest to miejsce, nie? Aha, bo ja chyba zacząłem też zacząłem też chyba przy okazji szukać, że może nie? Że może coś jeszcze się znajdzie, a tutaj gimbala stawiam, żeby móc się wysmarkać. Przepraszam. Już późna godzina, jeszcze muszę to obrobić, nie? O, i tu są te wiadra właśnie porozrzucane i te 6 lat temu też, znaczy nie było ich tyle, co teraz. O, tu widać właśnie, zobaczcie. Jedna butelka obcięta, druga butelka obcięta, tam są ten... Tam się jeszcze rozglądam. Aha, ja wiem, przepraszam. Bo ja to pokazuje, że ten cały taki brązowy obszar, taki naruszony, to właśnie to wszystko ja dziobałem właśnie z kolegą, nie? W poszukiwaniu właśnie tej butli ze styropianem, z tą spódnicą. A tam na początku, tam przy tym mostku, co mówiłem, że kamerkę wpuszczałem, to tam z kolei właśnie tamten obszar był nierobiony, nie? To nie wiem, to może już będziemy kończyć, ewentualnie puszczę to do końca. Musisz, może po prostu zmęczyłem za bardzo. Wiem, błąd straszny był z tą spódnicą, co mam powiedzieć, kurczę, no. Aha, to pokazuje po prostu, że muszę się wysmarkać, dlatego tak się przedłużyło, tak, przepraszam. Przepraszam. Bo to po prostu było, w Gdańsku było na minusie, wszędzie była szać, było pozamrażane szyby i tu po prostu z kolei też było bardzo zimno i z Nohala leciało za przeproszeniem i... No, tam nawet dalej nie można przejść, ja już tam się nie przebijałem z tym gimbalem. Tu trochę wody naszło, bo ja myślę, że to jest taki opuszczony ten kanał, a jednak widzę, że woda się trochę zbiera, nie? Ten melioracyjny, nie? No i coś, gimbal się zrąbał, coś zaczęło źle działać. No nic, nie tak to.